Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem KRYPTO MIGAWKA. Porozmawiamy sobie o Dr. Doomie, a bardziej o Peterze Shiffie dzisiaj, bo ciekawy tweet wczoraj wyszedł. Wiemy, że oczywiście nasz Peter Schiff jest tutaj za złotem, zawsze i od zawsze można powiedzieć, gdzie jego firma zajmuje się też sprzedażą złota dla instytucji i też zwykłych inwestorów. Także wiemy, że od paru miesięcy atakuje, nawet lat atakuje tutaj Bitcoin. No i pewnie myślimy, że ma zawsze rację. No niestety, tak jak tutaj Peter Schiff mówił w tym artykule, zaraz sobie przejdziemy. Najpierw może zastanówmy się, kim jest Peter Schiff. Peter Schiff to jest osoba, która przewidziała kryzys w 2007-2008 roku, ale nie uchronił klientów swojej firmy inwestycyjnej przed stratami. Ma wyraziste, kontrowersyjne poglądy i nie boi się ich komunikować. Peter Schiff jest znany szerzej pod pseudonimem Dr. Doom lub Dr. Zagłada. Widzimy, że mamy już drugiego Dooma, bo jeden to jest Nouriel Rubini, drugi to jest Peter Schiff. Tak ochrzciły go media amerykańskie po tym, jak przewidział poprzedni kryzys finansowy. Schiff również nie jest najlepszej myśli co do nadchodzącej przyszłości. Chodzi oczywiście o to, że raczej idziemy w kolejny kryzys finansowy i tutaj nie boi się o tym mówić, że należy w tym momencie kupować złoto. A więc Peter Schiff też jest przede wszystkim inwestorem, założycielem i prezesem oraz głównym ekonomistą firmy inwestycyjnej Euro-Pacific Capital. Zyskał popularność w latach 2006-2007, kiedy z całą mocą i przekonaniem przewidział, że nadchodzi wielki kryzys finansowy, który poskutkuje przeceną na rynku nieruchomości i akcji. Wszystko zaczęło się od debaty w telewizji Fox News w grudniu 2006 roku, kiedy Schiff zapowiedział, że w 2007 pęknie bańka na amerykańskim rynku nieruchomości. W 2007 roku ukazała się też jego książka, oczywiście o nazwie Crash Proof. Tak wyglądała właśnie ta książka, w której Schiff ostrzegał przed krachem na dolarze i rynku real estate, czyli nieruchomości oraz akcji, zalecając inwestowanie w surowce, a w szczególności w metale szlachetne, takie jak złoto. Wiemy też, że Peter Schiff jest sceptycznie nastawiony do złota. Mieliśmy to w audycji, o ile dobrze pamiętam, z Antoni Pompliano, gdzie razem tutaj wystąpili, razem przetłumaczyliśmy tutaj wam tą audycję. Mówi, że po prostu nie ma realnej wartości w złocie. No, ale też pamiętajmy, że na samym końcu tej audycji powiedział, że jedyne co może sobie zarzucić, to że nie zainwestował w Bitcoina wcześniej, czyli wtedy, kiedy kosztował dolar, bo ma sobie do zarzucenia, że mógłby mieć o wiele większy kapitał w tym momencie i o tym mówi, ale teraz już jego zdaniem jest za późno, żeby inwestować w Bitcoina, bo nie ma tej właśnie prawdziwej wartości, jak to jest w złocie. I oczywiście można by tu się zgadzać lub nie, ale pamiętajcie, że Peter Schiff też się mylił. I dzisiaj właśnie sobie porozmawiamy, bo ten tweet właśnie do tego dąży, gdzie Joe Kernan odpowiedział, że Peter Schiff mówił w 2012 i 2011 roku. Co mówił? Zaraz sobie specjalnie zobaczymy na tym wideo. Najpierw przenieśmy się do 2011 roku, gdzie Peter Schiff mówi bardzo ciekawą rzecz o predykcji na złocie. Cash, hot commodities, where we show you how to use currencies to trade commodities. In focus this week, gold hitting yet another record high, now at $14.26 an ounce. But let's bring in a man who thinks bullion is actually headed for $5,000 an ounce. Czyli słyszymy, że w 2011 roku złoto uderzyło w cenę $1400. I nagle tutaj Peter Schiff wychodzi z prognozą, że złoto niedługo już będzie kosztowało $5000, powiedzmy, za uncję. Zobaczmy. One and only Peter Schiff of Euro-Pacific Capital. Peter, always nice to see you. We had some comments from Plosser today that moved the markets. Did he change your opinion in terms of where gold is headed? I mieliśmy dzisiaj też rozmowę, tutaj witamy oczywiście Petera Schiffa. Czy zmieniłeś swoją decyzję na temat, ile może kosztować złoto? Well, I didn't hear the comments, but I think gold is headed quite a bit higher. You know, the problem is it's not just money that's in motion, it's the printing presses. I no, cały czas jestem przy tym samym, co uważałem wcześniej. Chodzi nie tylko o
pieniądze, ale o to, co drukuje te wszystkie pieniądze. And as long as we're doing quantitative easing, I tylko dlatego, że mamy quantitative easing, czyli dodrukowanie pieniądza, the dollar is going to lose value. dolar będzie tracił na wartości. In fact, you mentioned what's keeping the euro afloat. It's because you're measuring it against the dollar. And as weak as the euro is, the US dollar is even weaker. I pytasz też, co powoduje, że euro jest tak słabe, albo że jeszcze utrzymuje się na powierzchni, to dlatego, że dolar też jest na słabej pozycji w tym momencie i no powiedzmy tutaj razem, mimo tego, że euro jest tanie, to dolar jest jeszcze powiedzmy słabszy niż euro. You know, it hit a record low today against the Australian dollar. You got I dzisiaj mieliśmy najniższą cenę dolara amerykańskiego w porównaniu do australijskiego dolara, to jest 2011 rok. to talk in Canada. Look at that chart of the Aussie dollar. It now costs, I think, $1.03 to buy one Australian dollar. Teraz w tym momencie kosztuje $1.03 do australijskiego dolara. I remember a few years ago we were buying them for 50 cents a piece. Pamiętam jeszcze parę lat temu, jak kupowaliśmy za 50 centów australijski dolar. And, you know, look at the Swiss franc. The dollar hit a record low this week against the Swiss franc. Spójrz też na szwajcarski frank. Tak samo mamy tutaj osłabienie dolara. And it was at a record low against the Japanese yen until the world spent $25 billion to rescue the dollar from the abyss. I tak samo do japońskiego jena, gdzie musieli tutaj ratować pozycję dolara. But I don't think we've seen the lows in dollar yen. I think, Peter, dollar's going lower. One of the things, I mean, although I agree, I like the direction because Canada benefits from, a higher gold price, but 5,000, I mean... Wszystko rozumiem. Dobra, to co mówisz jest świetne, ale $5,000 za złoto, za uncję złota, That's pretty aggressive. to jest faktycznie agresywna cena. I don't know what the time frame is, but Nie wiem, jaki to jest czas, kiedy to nastąpi. certainly, Okay. look, for gold to get to 5,000, it's about a triple from here. Jeżeli złoto dojdzie do 5,000, to jest tylko potrojenie ceny od tej, którą mamy teraz. Well, it's already more than tripled in the last 10 years. I widzimy, że potroiło się to przez ostatnie 10 lat. So, I mean, could it triple again? In fact, I think that gold is going to increase its rate of ascent in the next 10 years versus the previous 10 because I wydaje mi się, że przez kolejne 10 lat może to nastąpić właśnie w takiej samej skali dzięki dodrukowaniu dolara. To nie wszystko. Potem mamy wideo rok później, czyli zauważcie, że 10 lat, czyli w 2011-2021 roku. Jeszcze może mieć rację, bo jeszcze mamy 2 lata, $5,000 za uncję, może się wydarzyć. Nie mówimy, że nie. Ale rok później też tutaj wystąpił, tak jak mamy dokładniej tego tweeta, z tą przesympatycznie wyglądającą prezenterką, gdzie dolar wszedł już $1,700, czyli to był 2012 rok. Zobaczmy, co mówił tym razem. That's Euro Pacific's Peter Shiff. He is the author of The Real Crash, America's Coming Bankruptcy. Peter, from the title of your book, I'm going to go out on a limb here and say that you like gold. Czyli mamy przedstawionego Petera Shiffa, 2012 rok. Zobaczmy, co powie jego książka tak samo. Well, sure. In fact, 1700, one day we're going to look back at 1700 with nostalgia. People are going to be shocked at how inexpensive gold was when it could be... Dzisiaj mamy $1,700 za złoto i w niedługim czasie już ludzie będą nostalgicznie wspominać tą cenę snapped up for such a bargain price. And za taką przepiękną cenę. it's not going to take too long. Just in a few years. I mean, we're talking gold 5,000. That's not the ceiling. That might end up being the low end of the range that I nie zajmie to dużo, może nawet w przeciągu kolejnych 2 lat złoto może osiągnąć cenę nawet $5,000 i to będzie nie najwyższa cena, to będzie jedna z najniższych wtedy, powiedzmy, tej nowej ceny złota. Przejdźmy sobie na wykres z 2011 i 2012 roku, czyli tu, gdzie się pojawiał Peter Schiff, mówił praktycznie na górce, $1,850 może kosztowało złoto w tamtym okresie, czyli jeżeli byśmy posłuchali Petera Schiffa w tamtym okresie, a wiemy, że Peter Schiff wiedział o Bitcoinie od 2011 roku, to zobaczmy, jak się przedstawiała sytuacja dalej. Dopiero teraz, w ostatnich miesiącach, wychodzimy ze złotem praktycznie na większym plusie, gdzie minimum za złoto mieliśmy w około listopada 2015 roku. Od tego momentu poruszamy się w tych granicach $1,500. Chyba nie muszę przypominać, że jeżeli w 2000, powiedzmy nawet 12, Peter Schiff chociaż 1% swojej wartości dał w Bitcoina, gdzie wtedy cena za jednego Bitcoina, powiedzmy 2012, to było $100, tak? Wiem, co się wydarzyło, była duża, jedna wielka bania w 2017 roku pod koniec i mógł naprawdę świetnie zarobić. Oczywiście, jeżeli uwierzyłby, że Bitcoin może pójść w
w taką cenę. Przejdźmy teraz do października 2018 roku. Wiemy, jaka cena była wtedy za Bitcoina, praktycznie spadek z 6 na 3000. Niebawem miał się tutaj pokazać, więc zobaczmy, co mówi o złocie w porównaniu do Bitcoina i srebrze tak samo. So if you've been thinking about buying more gold or buying more silver, stop thinking and start buying. Jeżeli myślisz o złocie i srebrze, przestań myśleć i zacznij kupować. If you don't own any gold or silver, what are you waiting for? You gotta buy it. Jeżeli nie masz w swojej pozycji żadnego złota albo srebra, po prostu zacznij kupować. Because the prices are going to start to go up a lot faster. Bo cena złota i srebra pójdzie o wiele wyżej. And once it really goes, it's going to leave a lot of people behind. I jeżeli pójdzie, tak faktycznie zostawi bardzo dużo inwestorów niezdecydowanych w tyle. So this is the time, I think, to load the boat with gold. If you already own it, buy more. If you don't own it, get a big position. I to jest właśnie ten czas, gdy powinieneś kupować jeszcze więcej złota, załadować ten statek, łódkę. Because this is the beginning of the next leg of the bull market. I think we're going to take out that 2011 high and we're going. I wydaje mi się, że będziemy jeszcze wyżej wchodzić w ten 2011 rok, gdzie mieliśmy all-time high na złocie. Much higher. $5,000-$10,000, somewhere in there, and maybe even higher, depending if we end up with hyperinflation. It's too soon to. I może jeszcze więcej, jeżeli chodzi o hiperinflację, więc. And one word of warning to all of you out there who are holding Bitcoin or other cryptocurrencies, who think you're in a safe haven. I jedno ostrzeżenie dla inwestorów, którzy inwestują w Bitcoina i w inne krypto, gdzie myślą, że to jest taki safe haven, czyli przystań podobna do złota czy srebra, Who think you own digital gold. którzy myślą, że mają digitalne złoto. You don't. Nie macie. You own fool's gold. Today, Macie tak naprawdę złoto głupców. while the price of gold was up 3%, Bitcoin was down 5%. Dzisiaj na przykład cena złota była 5% w górę, a cena Bitcoina 3% w dół. That Bitcoin, unlike gold, is not a safe haven. It's I dzisiaj właśnie ten dzień pokazuje, że Bitcoin nie jest właśnie takim miejscem bezpieczeństwa dla inwestorów, tak jak złoto. not a store of value. Nie jest store of value, It is a speculative asset jest to spekulacyjne aktywo, that is dropping just like a tech stock. które spada jak zwykłe aktywa na giełdzie. So if you own Bitcoin or any cryptocurrency and you're under the delusion that it's a safe haven, then you need to sell. Jeżeli masz Bitcoina i krypto, tak naprawdę i myślisz, że to jest twoje bezpieczne miejsce i musisz po prostu sprzedać Bitcoina i I mean, if you krypto. want to buy it as a speculative asset, fine, that's what it is. I think it's a bad bet. Jeżeli chcesz kupić jako spekulacyjne aktywo, to nie mam tutaj problemu. I think you're going to lose. Wydaje mi się, że stracisz, But if you don't think it's a speculative asset, you're wrong. And if you want to buy something that is a true safe haven, buy. i powinieneś kupić złoto, które jest prawdziwym store of value. Także sprawdźmy, jeżeli na tej wieści od Petera Schiffa zainwestowalibyśmy od października w złoto i w Bitcoina. Jaką mamy różnicę? W złocie zarobilibyśmy w tym momencie $300. Jeżeli chodzi o jedną uncję. Jeżeli chodzi o jednego Bitcoina, w tym momencie byśmy byli do przodu $4200. Oczywiście trzeba mówić o tym, że złoto i srebro też powinniśmy inwestować, bo wiadomo, w ramach jakiegoś kryzysu finansowego jest to faktycznie safe haven, ale widzimy, że ilokrotnie się Peter Schiff mylił co do ceny złota, jak do ceny Bitcoina. I mamy tutaj jeszcze audycję na koniec z ostatniego miesiąca, gdzie znowu pojawił się Peter Schiff. Zobaczmy, co tym razem mówi. A long-term gold bug and bull. We've spoken about gold even possibly going to 5,000 an ounce. Is this the movement for you? Is this where it starts? Czy nadal myślisz, że $5000 za uncję złota to jest właśnie ten ruch, w którym teraz idziemy? Well, I think it started a long time ago. You remember gold started under $300 an ounce. Wydaje mi się, że to się zaczęło już bardzo dawno temu. Pamiętajmy, że złoto zaczęło z ceną $300 za uncję Back in 2001. w 2001. And so it got up to 1900 Doszliśmy do 1900 prawie dolarów in 2011. w 2011. And that was the original Wtedy, kiedy się pomyliłeś też, można tutaj przypomnieć. stopping point. We backtracked down to just over 1,000. We I wróciliśmy z ceną do około $1000. never actually got back below 1,000 Nigdy nie zeszliśmy poniżej $1000. again.
I know there are a lot of people that are waiting for gold to go back below 1,000 Wiemy, że bardzo dużo ludzi czeka na zejście dolara poniżej 1000, so they can buy it. They're never going to buy if ale nigdy nie będą mieli możliwości zakupu za taką cenę, that's what they're waiting for. jeżeli czekają. But I do think that this is the beginning of the breakout of the consolidation. Wydaje mi się, że to jest właśnie początek konsolidacji i przełamania ceny złota, That we've been in for the last several years. gdzie byliśmy w ostatnich paru latach. But ultimately, I think gold is going to go quite a bit higher than 5,000. I wydaje mi się, że złoto pójdzie dużo wyżej niż $5,000. It's hard to tell how much higher. Nie wiem jak dużo, ale na pewno dużo więcej niż $5,000. Także jeszcze raz powtarzam, że to nie jest tutaj tak naprawdę rywalizacja ze złotem, moim zdaniem, bo złoto też powinniśmy mieć i srebro na wypadek ciężkiego kryzysu, o czym też mówi często, przypomina Trader21, ostatnio u Wapniaka, czyli na tym nowym kanale Veto, wystąpił w tych 4 powiedzmy tutaj audycjach. Ja zapraszam na te audycje, gdzie wypowiada się właśnie, że złoto, srebro będzie na przykład za parę lat więcej kosztować niż jeżeli miałby zainwestować w nieruchomości teraz. Więc to nie jest właśnie odepchnięcie nas, ale chciałem wam pokazać też, jak tutaj zagranica mówi, że po prostu Peter Schiff często się myli. I gdyby chociaż 1% czy 5% swojego całego kapitału rzucił w Bitcoina w 2011 roku, miałby o wiele lepsze rezultaty dzisiaj. Na koniec tylko powiem, że zawsze trzeba zrobić swój research i ślepo nie inwestować bez właśnie takiej własnej opinii, bo wiemy, że równie dobrze Bitcoin może iść w górę do $20,000, jak i może jeszcze spaść do 6,000. Także to jest wasza decyzja i zawsze będzie takową decyzją. Także dziękuję wam, życzę wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.